Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia. Może powinniśmy skupić się na wzorach. Kto podejmie się poszukiwań? Nic tu się nie zgadza. Nic! Tego szukaliśmy! Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu. Признайся мені, звідки в тебе ті чари. Pełni energii, pasji, uśmiechnięci, utalentowani. Tacy są młodzi artyści, którzy wzięli udział w pierwszym Europejskim Festiwalu Młodych Twórców. Na scenie przy Woli Zamkowej prezentowali swoje umiejętności wokalne, pisarskie, taneczne, plastyczne i sportowe. Dzieje się mnóstwo, dlatego, że mamy mnóstwo talentów. Dzisiejszy Europejski Festiwal Młodych Twórców jest wydarzeniem właśnie dla młodych, aby mogli pokazać swój talent, swoją twórczość, wyrazić siebie i swoje pasje, zainteresowania przy szerokiej publiczności. Dzisiejsze wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Uczestnicy występujący na scenie głównej i na strefie artystycznej i sportowej, bo aż tyle różnych talentów się znalazło. Przyjechali do nas z różnych szkół, z całego województwa, również z miasta, więc ogrom talentów, które możemy dzisiaj podziwiać. Na scenie głównej występowali wokaliści. Wydarzenie to zainaugurowała Ołena, która do Torunia przyjechała zaraz po napaści Rosji na Ukrainę. W naszym mieście znalazła schronienie, ale i miejsce do życia i rozwijania swoich pasji. Trafiło się mi bardzo super, że tutaj przy Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży akurat pracuje takie centrum pomocy uchodźcom i tam trafiłam jako nauczycielka muzyki, jako trener warsztatów muzycznych i pracuję tutaj z dziećmi. No właśnie, dzisiaj wykonałaś ukraińskie piosenki. Czym dla Ciebie jest śpiew? No to moje życie. Jak przyjechałam, to od razu zaczęłam online prowadzić taką grupę psychologiczną Art Terapia dla kobiet z dziećmi, kto po całych zakątkach świata wyjechał i komu było trudno bez swojej ojczyzny, u kogo na przykład mąż walczy i też im trudno to wszystko tak przeżywać i z nimi śpiewałam po prostu wieczorami, kiedy dziecko już śpi. Każda podłączała się przez Zoom i to był taki projekt, pomoc taka psychologiczna jako śpiewania, taka muzykoterapia i to dla mnie jest właśnie muzyka, to moje życie, moja praca, moja pasja, wszystko dla mnie. Bo muzyka łagodzi obyczaje, prawda? Sprawia, że na duszy jest lepiej. No tak, oczywiście. Od serca do serca idzie. Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie. Scena należała do młodych artystów, multiartystów, gdyż trudno im często zdecydować, która pasja jest ważniejsza. Śpiewam, tańczę hip-hop od 8 lat oraz od pół roku w sumie tańczę jazz i modern. Gram na keyboardzie również, skończyłam 2. stopień, wiadomo, w grze. I też bardzo lubię siatkówkę, w sumie to nawet uwielbiam i lubię ogólnie wszystkie sporty, to moja pasja taka główna. Czyli łączysz kulturę ze sportem. Dokładnie tak. A skąd się to u Ciebie bierze? Co Ci to daje? Daje mi to, że w sumie nie nudzę się, bo jestem bardzo żywiołową osobą i energiczną i też empatyczną i nie lubię po prostu siedzieć w jednym miejscu. Zawsze lubię coś robić, nawet jak mam tydzień zawalony, to i tak lubię. A nie przeszkadza Ci to w nauce? Nie, nauką daję jak najbardziej radę, pomimo że poszłam do liceum, to i tak nauka idzie super.
O ile połączenie tańca, muzyki i śpiewu można zrozumieć, o tyle połączenie śpiewu z boksem może wydawać się nieco mało konwencjonalne. Jednak młodzi często lubią łączyć rzeczy niemożliwe. No tak, jakoś to łączę, znajduję czas. Ten boks daje mi taki spokój, również jak śpiewanie. Czuję się na scenie tak jak ryba. Gdzieś lubię dużo pasji, dużo zainteresowań. Nie lubię po prostu się nudzić. Denerwuje mnie ten spokój, lubię dużo mieć wydarzeń w ciągu tygodnia. Ale ADHD nie ma. Nie, ADHD raczej nie. Na pewno nie stwierdzone. Trenerze, jak to jest, że kobiety biorą się do bicia? A to chyba bardzo tutaj coraz bardziej częste, wydaje mi się, szczególnie patrząc na przykład na Toruń, gdzie mamy bardzo dużo dobrych bokserek. No i cóż, i tutaj z Wąbrzeźna klubem staramy się nadgonić naszego tutaj większego partnera miastowego. No i taka Julka na przykład bardzo tu fajnie nas reprezentuje, już laureatka kilku większych zawodów. No, im więcej takiej młodzieży, tym lepiej. Naprawdę jestem z jej dumny. Przyjemność pracować z taką młodzieżą. Z dala od sceny głównej i sportowego ringu zaaranżowano malarskie atelier, gdzie młodzi plastycy tworzyli swoje dzieła. Każdy zainteresowany mógł przez ramię zajrzeć na płótno i obserwować proces powstawania obrazu. W pandemii miałam wtedy dużo czasu i po prostu pomyślałam, że nauczę się czegoś nowego i dopiero później zdałam sobie sprawę, że to jest moja pasja i coś, z czym chciałabym wiązać moją przyszłość. Masz talent. Dziękuję bardzo, staram się. Ta twarz jest taka enigmatyczna, taka niepokojąca. Jak ty przelewasz i skąd czerpiesz inspirację, żeby powstawały twoje obrazy? Myślę, że często to jest z jakichś zdjęć różnych takich artystów, fotografów. Później dodaję z tego coś ode mnie. Często to są jakieś mniej standardowe kolory i jakieś mniej standardowe światłocienie. I myślę, że stąd głównie jest moja taka inspiracja. Festiwal Młodych Twórców to także szereg stanowisk, nie do końca związanych ze sztuką, na których królowała nauka, magia, a nawet kuchnia. Gama tutaj stanowisk promocyjnych i wystawienniczych jest ogromna. Mamy warsztat kulinarny z Akademii Szkolnictwa z Inowrocławia. Obok mamy prezentację służb mundurowych, policji. Mamy również prezentację artystycznego wyrażenia się w formie fryzjerstwa. Także w strefie sportu możemy sprawdzić swoich sił przy Mikołaju Burdzie z ergometrami wioślarskimi, posłuchać wspaniałych wykonań artystów, przyjrzeć się pracy artystycznej uczniów z Liceum Plastycznego w Toruniu, więc tak jak Pan mówi, jest ogrom możliwości. Dobra, zaraz zobaczymy, co z tego wyszło. Klejmy tutaj. O, zastyga. Zupa. To nie zupa, czekajcie. Specjalnie to jest cała kometa. Nasza kometa. Centrum Edukacji Astronomicznej w Toruniu raczyło młodych ludzi doświadczeniami. Można było zobaczyć, jak powstaje kometa i co się z nią dzieje, kiedy wkroczy w atmosferę ziemską. Trzymaj. Budowaliśmy kometę, bo widzimy na niebie piękne warkocze, widzimy na niebie piękne obiekty, ale bardzo mało osób wie, co to tak naprawdę jest. Często komety są mylone ze spadającymi gwiazdami. Rzeczywiście spadające gwiazdy mają coś wspólnego z kometami, ale jest to całkiem inny obiekt, więc tutaj za pomocą prostych takich rzeczy budowaliśmy prawdziwą kometę, więc uczniowie mogli zobaczyć, jak taka kometa wygląda, jak sublimuje, jak zachowuje się właśnie skierowana w stronę Słońca. Młodych uczestników festiwalu, choć nie tylko młodych, bawił iluzjonista.
uczył prostych sztuczek oraz wyjaśniał, na czym polega iluzja. Ja prezentuję tutaj triki, ale też przy okazji uczę dzieciaków, mogą czegoś się ode mnie nauczyć. Są to właśnie takie rekwizyty, że każdy z nich może to sobie łatwo kupić dosłownie za parę groszy, zaimponować w szkole rodzicom na imprezie rodzinnej. Iluzja jest łatwa? Jak to wygląda? Łatwa do opanowania? To zależy. Zależy jaka konkretnie sztuczka. Iluzja na pewno jest dla każdego, nie ma tutaj żadnych ograniczeń w zasadzie. Potrzeba jedynie poświęcić rzeczywiście trochę czasu. Tu trzeba sporo samodyscypliny. No, trzeba samemu w pokoju spędzić kilkanaście, czasami kilkadziesiąt godzin, zanim coś komuś pokażemy. Iluzja nie jest łatwa, ale jest spektakularna, nie? Lubimy oglądać i wierzyć, że to jest naprawdę. Oczywiście, sam bardzo lubię oglądać sztuczki, których wykonania po prostu nie znam. Nie znam wszystkich sztuczek, jakie są na świecie. Sam lubię jeździć na występy iluzjonistów i wcale nie dochodzę zawsze do tego, co jak działa, jeżeli nie mam w planach też tego robić. No, Copperfield potrafił zniknąć cały pociąg. No, potrafił. Kiedyś bardzo mi to imponowało, tak samo jak sztuczki Dynamo, jednak to jest iluzja telewizji. No. Bardziej od jakiegoś czasu cenię sobie to, co można zobaczyć na żywo, niż to, co można zobaczyć w telewizji. No wiadomo, już sporo tego się pojawiło teraz w internecie i wiemy, że niektóre rzeczy na żywo nie są do powtórzenia. W festiwalu wzięły też udział służby mundurowe. Policjanci prezentowali swoje umiejętności w wielu dziedzinach, a także zachęcali uczestników, by poważnie pomyśleli o swojej przyszłości, niekoniecznie artystycznej. Tu mamy bardzo dużo młodzieży z całego Torunia, więc chcemy się pokazać właściwie wszystko, co mamy, czym dysponujemy, sprzętem, przewodnikami, z psiakami służbowymi, technik kryminalistyki, OPP, ruch drogowy. Chcemy pokazać młodym ludziom, czym dysponujemy, jak pracujemy, jak wygląda nasza służba. W domyśle być może oni by wstąpili w szeregi policji. Jak najbardziej mamy taką nadzieję. Muszę powiedzieć, że często właśnie w takich festynach, piknikach czy festiwalach, gdy rozmawiamy z młodymi ludźmi, oddajemy im kwestionariusze, wracają do nas. Nie wszyscy, ale jednak są osoby zainteresowane i od razu już nawet na takim pikniku czy festynie już mówią, czym są bardziej zainteresowani. Także już się podpytują, a jak dostać się na ten wydział, na ten, jak to wygląda, jak wygląda cała rekrutacja, więc no jak najbardziej jesteśmy potrzebni. W trakcie uroczystej inauguracji pierwszej edycji Międzynarodowego Festiwalu Młodych Twórców osoby wspierające młodych artystów, zwłaszcza ich opiekunowie, mentorzy i nauczyciele, odebrali wyróżnienia w postaci aniołów. To jest rzeczywiście efekt też współpracy i przede wszystkim moderowania przez wspaniałych dorosłych instruktorów, ludzi pełnych pasji, którym zresztą dzisiaj wręczono anioły Aliny Bogackiej. I to piękne, żeby docenić też dorosłych, którzy poświęcają często całe życie. No, przyszła mi na myśl chociażby aktywność harcerska. No, ileż tam jest pasji, ile zaangażowania dorosłych harcerzy, młodego człowieka, aby przekazać im to, co wierzą, to, co uważają za słuszne, przekazać wartości i pokazać, że warto żyć też dla drugiego człowieka, a może to jest najważniejsze w życiu. Cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę z wami się spotkać. Na festiwalu nie zabrakło gwiazd sportu. Na scenie pojawił się Wilfredo Leon Venero, gwiazda toruńskiej siatkówki, który życzył młodym wytrwałości w dążeniu do celu, ale przede wszystkim dobrej zabawy. Widzę, jak pokazujecie swoje wartości, to co najlepsze umiecie zrobić, czyli sport, kultura, muzykę, akrobatykę równocześnie. Jak byłem tak młody, tak jak wy, nie miałem taką okazję, dlatego cieszę się bardzo, że na ten dzień mogę widać dużo młodych ludzi zaangażowanych na robienie to, co wcześniej powiedziałem. To nie będzie ostatnie wydarzenie, będą wiele zrobione tutaj w Kujawsko-Pomorskim, bo tak jak dzisiaj się połowicie, mam nadzieję, że dalej będzie się połowić na inną też. Dziękuję bardzo wam i miłego dnia się wam. Oprócz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w organizację festiwalu włączyła się gmina miasta Toruń.
Zarówno miasto Toruń, prezydent miasta Torunia, jak i marszałek województwa włączyli się w organizację tego arcyciekawego wydarzenia, bo rzeczywiście to miejsce jeszcze kilka lat temu, pamiętamy, było miejscem zdegradowanym, gdzie jakby niewiele się działo. Dzisiaj ta rewitalizacja, która tu jest prowadzona naprawdę w sposób modelowy. Bo przecież w rewitalizacji nie chodzi tylko o rewitalizacji przestrzeni kubaturowej i terenu, ale tak naprawdę chodzi o rewitalizację polegającą na aktywizacji mieszkańców i też naszych gości, a w szczególności młodych ludzi. Także Europejski Festiwal Młodych Twórców moim zdaniem jest strzałem w dziesiątkę. Międzynarodowy Festiwal Młodych Twórców trwał 3 dni. Jego uczestnicy pokazali się od jak najlepszej strony i nie kryli, że chcieliby tu wrócić za rok.